Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. No to, że zbliża się niedługo Tłusty Czwartek, no to wiadomo, że na kanale musi być coś na ten Tłusty Czwartek. Ja tak myślę i będę się starać, żeby do Tłustego Czwartku u mnie były 3 rodzaje takich słodkości. Dzisiaj zrobimy faworki. Jest to bez użycia oczywiście proszku do pieczenia, ani bez użycia sody czy drożdży. Później następny przepis. Chciałabym zrobić takie oponki, ale już w piekarniku. Takie do piekarnika oponki, takie na sodzie, na proszku do pieczenia, coś takiego. I trzeci to będzie na drożdżach. No jakby to nie było, chciałabym pączki. Jakieś takie ponczusie. Także tak myślę, że postaram się takie właśnie przepisy dać. Dzisiaj będą faworki i chciałam Wam coś pokazać. To jest książka, z której bardzo często korzystam. Kupiłam sobie tą książkę mając 16 lat. Pierwsze wydanie tej książki to jest 35 rok, także książka jest dość stara. Ja ją kupiłam w 1989 roku. Jest tu bardzo dużo przepisów, z których naprawdę korzystam i patrzę, bo są to stare przepisy. Po prostu nikt przy nich nie, jak to się mówi, grzebał. I tutaj znalazłam właśnie faworki chrust, przepis i coś Wam muszę przeczytać. Świeże rozwałkowane ciasto należy zaraz smażyć. Gdy poleży i zeschnie, zabiera w smażeniu za dużo tłuszczu. Gdy zbyt cienko rozwałkowane, będzie również przesycone tłuszczem. Po usmażeniu posypać gorące cukrem i wanilią. Także tutaj pisze, że ciasto zabiera wtedy dużo tłuszczu, gdy poleży albo gdy jest za bardzo rozwałkowane. No nie wiem, nie będę się kłócić. Ktoś tą książkę napisał, to chyba miał jakieś pojęcie o gotowaniu. Tym bardziej jest tu tak dużo przepisów. I wiecie co? Znalazłam tutaj, wiem, że dużo gadam, ale chcę Wam powiedzieć, że na poniedziałkowej pogadance będzie kolorowa sałatka z parówkami. Znalazłam taki stary przepis i to będzie na poniedziałkowej pogadance. A, jeszcze Wam coś pokażę. Patrzcie, jaki znalazłam stare do wysyłania totolotka. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze takie pamięta. Fakt, że tu jest popisane, ale patrzcie, jakie pożółkłe. Kiedyś na takich drukach, nie wiem, czy na pewno młodzi nie pamiętają, wysyłało się totolotka, ale ci starsi widzowie na pewno pamiętają. Dobra, zabieramy się za faworki. Tu jest 300 gram przesianej mąki 500 albo 550 pszennej. Do tego jest 5 żółtek, chociaż w tym starym przepisie jest napisane, że można używać tych całych jaj. Do tego dodam łyżeczkę sporą masła, to jest ze starego przepisu, około 4 łyżek kwaśnej, gęstej śmietany, to jest 18. Do tego troszkę cukru, ja mam taki z wanilią i troszeczkę octu, ewentualnie w przepisie starym jest napisane łyżka rumu. Niestety rumu nie mam, więc będzie to i troszkę szczypta soli. Więc tutaj mam przesianą mąkę, daję szczyptę soli, tak, do tego dam taką właśnie łyżeczkę masła, tak jak jest w starym przepisie. O, łyżeczka masła. Do tego dodam 5 żółtek. To masło troszkę, o tak, na mniejsze kawałeczki. O, dobrze. 5 żółtek. Więc jeżeli jest w przepisie w starej książce, że można dodać całe jajka, więc myślę, że jak nam troszkę wpadnie tutaj białka, to też się nic nie stanie. Ja sobie białka zostawiłam, jutro je zrobię na śniadanie. Dam łyżeczkę właśnie takiego cukru. To jest mój robiony. Więcej nie dajcie, bo będzie Wam się palić. Tutaj mam laski wanilii. One są już mi tak wyschły, bardzo takie są, ale ja tego nie wyrzucę, dlatego że planuję piec ciasto jeszcze, więc to do tego ciasta po prostu do mleka sobie wrzucę tą wanilię, ona fajnie mi przejdzie.
to. Ja tu z wami gadu, a zaraz sobie 5 żółtek, szczypta soli tam. Aha, łyżkę octu, bo nie mam niestety rumu, więc dam łyżkę octu. 10% ocet. Do tego dodam śmietanę. Tak, i 4 łyżki śmietany. Ciasto musi być takie nie jak na makaron. Na makaron jest twarde. Bardziej takie jak na pierogi. Raz. Zawsze można dodać śmietany. 2, 3. Wszystko zależy właśnie od tego, jaką będziecie mieli śmietanę. Dobra. Tak. I z tego będę zagniatać ciasto. Dam jeszcze trochę, bo ja już widzę, że jest za mało śmietany. Będzie za twarde. Tak, za twarde mi będzie. Dobra. I ja zagniatam. Jakbym coś jeszcze musiała dodać, to wam na pewno powiem. W sumie było tu 4,5 łyżki śmietany. Ja je już takie tak wstępnie zagniotłam. O, i teraz wyciągnę stolnicę i jeszcze na stolnicy je porządnie wyrobię. Ciasto wyrobiłam, już wam chcę pokazać konsystencję. Jest bardzo takie mięciutkie. Także to nie jest tak jak ciasto na makaron, nie, jest mięciutkie. Mięciutkie, żółciutkie. I teraz tak jak sugeruje książka, ja podzielę to na 3 części, bo tak jak widzicie, moja stolnica to jest tylko taka ta metalowa, silikonowa, ponieważ no nie mam jak inaczej was ustawić, żebyście widzieli wszystko, a tak jak wiecie, ja chcę pokazać wszystko, bo nie wszyscy tutaj są alfą i omegą. Mi też czasami coś się nie udaje, pewnie, że tak. Mi też się czasami coś nie udaje. Jest to całkiem normalne. Czasami mamy gorszy dzień w kuchni. Czasami coś przeoczymy. Zapomnimy, że tak żeśmy robili, a dalej żeśmy... Tak właśnie jest w kuchni. O. Tak. I teraz tak. Te, które odkładamy sobie, to tak jak książka sugeruje, żeby nam nie wyschły, bo wtedy jest napisane, że będą nam chłonąć olej, więc ja schowam do woreczka. To będę wałkować. Olej mam tu już na patelni, chcę wam pokazać. O, tak na 1,5 cm. Im szersza, tym lepiej, bo szybciej będziecie smażyć. I chcę wam pokazać, że znów sobie zrobiłam pomarańcze z gruszką i z cytryną zalane miodem z goździkami. Jest taki przepis na moim kanale, ja zawsze sobie go tutaj tylko raz daję goździki, raz cynamon, raz pigwę. I to u mnie stoi zużywam to w ciągu 1,5 tygodnia do herbaty teraz z miodem, jak znalazł. Także już wam mówię, że wszystkie przepisy u mnie, które są na kanale, to nie takie jakieś wyssane z palca, tylko takie, które ja po prostu w domu stosuję. Tu nic nie ma na pokaz, że ktoś mi każe coś zrobić. Nie, ja po prostu robię to, na co ja mam ochotę. Dobra, wałkujemy. Jak powałkuję, i już sobie włączam olej około 180 stopni. Gaz się pali i powiem wam tak, teraz ten placuszek ja rozwałkowałam tak, bardzo fajnie się wałkuje, bardzo lekko. Ja go wezmę i wiecie co?
I ja go rozwałkowałam tak cieniutko. O, tak już Wam pokażę. Naprawdę cieniusieńko. Następny placek zrobimy faworki z troszkę grubszego ciasta. Zobaczymy, jak wyjdą takie i takie. Czy faktycznie jest różnica, prawda? Przecież można zobaczyć. No. A ty nie wołałaś mnie. Patrzcie, zapomniałam swojego męża zawołać, no. O. I robimy faworki. O. I w każdej zrobimy taką małą dziurkę, ale to myślę, że każdy już wie. O. I że to się bierze i przez tą dziurkę przykłada. O. Porobię i wracam do Was. Już do Was wracam, także smażymy teraz chrusty te, tak jak mówiłam, wypróbujemy na cienkim cieście. O. Sprawdzałam patyczkiem temperaturę, jest a w sam raz. O. Gdyby nam się paliły za szybko, po prostu zmniejszmy gaz. Tak, jeszcze 3. Bardzo szybko się smażą. I nie wiem, czy to widać, chyba Was troszkę przybliżę, bo chciałabym Wam pokazać, tak? O, żeby wszyscy widzieli. Bardzo ładnie zaczynają rosnąć. Tak. Od razu wypłynęły na wierzch, także sprawdzimy, zobaczymy, jak będą wyglądać z grubszego ciasta i jak będą wyglądać z takiego cieniusieńkiego. Ale wyrosły ładnie. I już czuję patyczkiem, że robią się takie twardawe, więc raczej olejem nie nasiąkło. Bo chrust powinien być taki chrupki, no jak chrust. Powinien tak chrupać. Nie, w książce są napisane faworki, myślnik, chrust. Więc i tą nazwę widać używaną w 1935 roku. Dobra, ściągam. Jeżeli chcecie bardziej przypieczone, no to po prostu dłużej musicie. Ja ściągam na talerzyk z ręcznikiem papierowym. O, dobra. Jeszcze te 3, te takie szczuplutkie. I następne zrobimy troszkę grubsze. Zobaczymy, jak wyjdą. Dobra. Damy jeszcze te 3. Tak. Także zaraz do Was wracam, jak rozwałkuję ciasto troszeczkę grubiej. Już do Was wracam, tak jak powiedziałam, ten placuszek jest rozwałkowany dużo grubiej i zobaczymy, jak wyjdą faworki z takiego grubszego ciasta. Czy to lepiej mieć cienkie, czy jednak grubsze? Zaraz się przekonamy. Oj, zgasło światło. Dobra. I rzucam teraz te grubsze. Też praktycznie od razu wypłynęły na wierzch, wypływają. Tak. Ale zobaczymy, jak wyjdą. Powiem Wam też, właśnie jak usmażę wszystkie, co do chrupkości, czy bardziej są chrupkie te z cieńszego, czy raczej z tego grubego. Także ja smażę, wrócę do Was, jak się usmażą.
będę już wyciągać z tego grubszego ciasta. I jeśli mam być szczera z Wami, to zrobiło się tak. Te z chudszego ciasta mają, tak mi się zdaje, więcej bąbli. Tak jakby takie bardziej delikatne. O, w ten sposób może bym też to nazwała. A te raczej nie, więc myślę, że ja wybiorę opcję taką, że będę je smażyć raczej z takiego cieniutkiego ciasta. Ale jeszcze zobaczę, jak wystygną, wiecie? Także jeszcze się raz będziemy widzieć. Ostatni, bo ja już teraz nie będę smażyć, już nie będę Wam więcej czasu zajmować. Ja teraz będę tylko ostatnią kulkę trzecią, która mi została, zrobię z cieniutkiego, na cieniutkim cieście. Także do zobaczenia za chwilę. Już do Was wracam. Oponki, faworki zrobione. Troszkę jaśniejsze jedne troszkę ciemniejsze. Od wyboru do koloru. To są te z cienkiego ciasta pieczone. A tutaj dałam tych kilka, co robiliśmy z grubszego ciasta. I teraz chciałam przełamać, żebyśmy zobaczyli, żebyście Wy sami zobaczyli. To są te z grubszego. Widzicie? Bardziej są takie, jakby ciasto było. O, wyostrzyło. A te z chudszego ciasta, o, one się łamią. Są chudziutkie, jest dużo pęcherzyków powietrza, więc myślę, że o, tak jak tu widzicie, jaki pęcherzyk powietrza. Także myślę, że te z chudego, o, patrzcie, że te z chudego ciasta wychodzą po prostu lepsze. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w sumie wyszło mi z tej porcji 34 takie chrusty. 34. Jakby ktoś chciał wiedzieć. A i jeszcze jedno odpowiem. Wszystkie zdjęcia, które są na moim kanale, bo ktoś się tam pytał, są mojego autorstwa. Ja robię te zdjęcia sama. Jedynie co, to mój mąż tam je obrabia na komputerze, ale zdjęcia wszystkie, wszystko to, jak ułożę na talerzu, to jest wszystko robione przeze mnie. Także to już by było na tyle. Dobrze. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o suba i o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Pa, pa!